Dzień dobry. Hello, hello. Dzień dobry Państwu, a raczej już praktycznie dobry wieczór, Dobry bo dni są wieczór. coraz krótsze. Cześć Maćku. Cześć Pawle. Z tej strony Paweł Jeżowski z Kreminka Show i Maciek Kapitan Lisowski z Kapitan Lisowski. Nadajemy na 2 kanałach. Na sam początek chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają, lajkują i przede wszystkim subskrybują. Słuchajcie, wiemy, że na naszych 2 kanałach około 200 000 miesięcznie nas ogląda, więc prośba, jeżeli oglądacie bez subskrypcji, o zasubskrybowanie. Pomoże nam to, a dla Was nie jest to... Wam też również pomoże, tak? Bo będziecie mogli widzieć nasze nowe filmy. Będziecie przynajmniej o tym prawdopodobnie powiadamiani, ponieważ nie zawsze się udaje, żeby system w YouTubie w pełni sprawnie, 100% działał, ale dlaczego jednak nie spróbować? A staramy się Wam podawać ciekawe informacje w różny sposób i o różnym czasie, dzieląc się pewnymi tematami. Chłopaki, Paweł i Mateusz, codziennie cepują informacjami świat, podając to, jak sympatycznie i pięknie układa się ekonomiczne życie w Rosji. Zaczyna Wam to wchodzić w krew. Spotykacie się o 9 lub 9:30 i warto o tym wiedzieć, a poranna kawka lepiej wchodzi. Natomiast tak sympatycznie zamykając tematy każdego tygodnia, w niedzielę okraszamy najlepszymi smakami zagadnienia te rosyjskie zmagania z codziennością, które dotyczą problemów, które u nikogo innego nie występują. Takiego wstępu się nie spodziewałem, dziękuję Ci bardzo. Przechodzimy, słuchajcie, żeby nie przedłużać bardziej, przechodzimy do meritum, czyli miejsca 10. Na miejscu 10 cotygodniowego zestawienia, ja przypominam, to jest mniej więcej uporządkowane od ważnych do najbardziej ważnych według nas informacji i taką zabawę sobie robimy co tydzień, już od kilku miesięcy. Na miejscu 10 inflacja napędza podwyżki i podwyżki napędzają inflację. A więc mamy kolejne dane statystyczne. My to mówiliśmy w zeszłym tygodniu w CEP-ie. 73% przedsiębiorstw wybiera zwiększenie wynagrodzeń, aby zatrzymać pracowników. Tak wynika z ostatniej przeprowadzonej ankiety Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej. Okazuje się, że większość tutaj wskazuje na zwiększenie wynagrodzenia, to jest 73%, natomiast to trzecia firma proponuje pracę zdalną jako środek zatrzymania, a co czwarta ucieka się do innych działań mobilizacyjnych. Wiesz co, to jest No i teraz słuchajcie, bo zastanawiające. tutaj sobie może omówimy z Maćkiem, bo tutaj większość, my troszeczkę to omawialiśmy, natomiast nie omówiliśmy też kilku przyczyn. Pierwszą przyczyną, która, bo z jednej strony oczywiście podwyżki są powodowane olbrzymią inflacją, która jest w Rosji i drożyzną, czyli to, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, Rosję również dotknęło, natomiast w tym roku jeszcze bardziej dotknęło, czyli jak gdyby można powiedzieć, że mają drugą falę tej inflacji. I to jest jeden z powodów, jeden z tych najważniejszych. Natomiast jest jeszcze drugi powód, o którym się też mówi, czyli braki personelu. My o tym mówiliśmy jakiś czas temu. Pamiętasz, kiedy my to mówiliśmy? O tym, Chyba że... październik, listopad zeszłego roku, coś. Tak. Jakoś chyba tam. Jakoś No w każdym razie dosyć dawno. Tutaj ja przypominam, pani Zuberewicz twierdziła, że tam, czyli profesor Zuberewicz u Andromedy twierdziła, ja pamiętam to jak dziś, że braknie 300 000 i nie będzie problemu, jeżeli chodzi o siłę roboczą. Okazało się, że jest problem i chyba jest bliżej naszych tych szacunków, bo my mówiliśmy, ja na początku mówiłem, że będzie od 1 000 000 do 3 000 000, pamiętasz, brak? Tak.
Potem to podniosłem od 3 do 5, a potem powiedziałem, że już nie chcę dalej prognozować, bo to się faktycznie gdzieś w tym przedziale mieści. A trudno jest prognozować dalej. Dlaczego? Dlatego, że i to też powiemy, ponieważ mamy odpływ tych pracowników z szarej strefy, z Azji głównie centralnej i trudno jest to policzyć. Można się tylko, ja tam opierałem się w którymś momencie na takim badaniu wśród dużych i średnich firm, no i tam wyszło, że im brakuje ponad 3 miliony, tak 3-4 miliony, czyli gdzieś tam mniej więcej ten przedział, o którym mówiliśmy. Natomiast jeżeli policzymy teraz branżami, no to IT od 700 do 1000, tak? Budowlanka 600-700, przetwórczy, w tym zbrojenia 600 tysięcy. A więc no już widzimy, że no z takiego po sektorach jak gdyby skacząc, no to widzimy, że wyciągniemy ponad 3. No i jeszcze trzeba doliczyć, czy 4, i trzeba jeszcze doliczyć tych emigrantów z Azji Centralnej. Ale trzeba dorzucić teraz I jeszcze skoro jeden ich czynnik. nie ma, no mów. Ten jeden czynnik, który i ty, i ja, bo ty troszeczkę szybciej, ja się obudziłem, też to znalazłem, puściłem to niezależnie od ciebie, ale to się pięknie zbiegło. Wielkie nagonki na czarnych, czyli na tych pracowników z krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Filmy na ten temat idą w ten świat i jak oni sobie pomyślą, że mają pojechać do tej Rosji po to, żeby nie zawsze na pewno dostać płacę, no bo różnie to w Rosji z tą pensją bywa, ale prawie na pewno mogą być dowartościowani rosyjskim paszportem i powołaniem do rosyjskiej armii, to się zastanawiają teraz 33 razy nad tym, czy na pewno warto do tej Rosji jechać. Tak, bo Telegram biegają, a nie tylko Telegram, również rosyjskie media, filmiki, gdzie no, są robione właśnie naloty i zarówno na tych legalnych pracowników, jak i nielegalnych pracowników i sprawdzane są podobno, czy posiadają dodatkowe rosyjskie obywatelstwo. Jeżeli posiadają, no to są wcielani do wojska. Natomiast dochodzą plotki, że czasami są wcielani również ci, którzy tego rosyjskiego obywatelstwa nie posiadają. Jak to z plotkami? No trudno tutaj jest stwierdzić, natomiast no takie informacje na pewno nie pomagają i nie zachęcają do przyjazdu do Rosji, no bo no nie wiadomo, tak, jak to Częściej się jest. słyszy, że wystarczy znajomość rosyjskiego, żeby Tak, no, tak. być potraktowany. I może inaczej, paszport dawnej Republiki Radzieckiej, wspólnot niepodległych państw i to wystarczy. Tak, wiesz, no teoretycznie powinno być obywatelstwo i paszport rosyjski i wydaje mi się, że pewnie tak jest, natomiast no plotka powstała. I wystarczy. I wiesz, i to może być też na takiej zasadzie, że na pewno jest coś takiego, że jest ta kwota wykupu i o tym się mówi, nie? Czyli, bo to nie jest tak, że wszystkich biorą, nie? No jeżeli się wykupicie i zapłacicie łapówkę, no to w tym momencie was nie wezmą. I być może na początku straszą wszystkich, no bo tak, ktoś pokazuje, ja nie mam rosyjskiego paszportu, a może schowałeś, może coś, mówisz po rosyjsku, na pewno masz, zapraszamy, nie? Albo Ale wiesz, jak nie chcesz, no to tutaj proszę. władza mówi jedno, a ludzie ci na dole, milicjanci, Tak. policjanci czy cokolwiek, oni wszyscy chcą zarobić na tym, więc dociskają od siebie, proste. System radziecki to znał, co się wcale nie zmieniło. A to, że co niektórzy traktujący kwestie poważniej, bo na przykład mają zamówienia państwowe, zwłaszcza dla obronności, i nie mają innego wyjścia, nie mogą sobie pozwolić na utratę ludzi, to albo płacą, żeby ich jeszcze wykupić, gdyby im chciano jednak siłą ich podebrać, albo podnoszą im wynagrodzenia, żeby nie uciekli. To jest oczywiste, nie mają innego wyjścia, a to jest jeden z największych czynników w tym momencie proinflacyjnych. Tak, jeszcze jest jeden, o którym się mówi bardzo szeroko, czyli zbrojeniówka. Ponieważ no, zbrojeniówka potrzebuje bardzo dużą ilość w tym momencie pracowników no i specjalistów, począwszy od kierowców, skończywszy na elektrykach, mechanikach, no wszystkich zasysa de facto w tym momencie z innych branż i oferuje często na przykład dwukrotnie wyższe wynagrodzenie. No to jeżeli teraz chcesz zatrzymać tego człowieka, bo on mówi, no ale tu mi w fabryce proponują 2 razy tyle, nie? No to musisz dać jakąkolwiek tą podwyżkę, tak? Żeby chociaż częściowo mu to zrekompensować, nie? A więc to tak wygląda.
No, oprócz tego jeszcze No są i te ta elementy, sytuacja nie będzie lepsza, tak? Jeżeli to co chodzi o wspomniałeś jesień, o... będzie tylko gorsza, No, a bo mamy zapowiedzi Wołodina, który mówi, że oni jakieś ustawy chcą zrobić, ile w ogóle limity, ile migrantów z Azji Centralnej ma przyjeżdżać, czyli jeszcze bardziej chcą to ograniczyć. To dla mnie jest coś niesamowitego. Zamiast ułatwić tym ludziom, bo mają braki, to oni mówią, że oni muszą ograniczyć, bo jest za dużo. I tu się odzywają te takie nacjonalistyczne różnego rodzaju tony, no, że tych obcokrajowców, powiedzmy, nie chcę używać tego słowa, w Moskwie jest, w Moskwie, w Petersburgu, bo tam głównie są, w większych miastach, głównie Moskwa i Petersburg, że ich jest za dużo. No bo wiadomo, rzucają się w oczy, są troszeczkę innej karnacji itd., itd. W każdym bądź razie no, są pomysły, żeby ograniczyć ich przypływ, a więc będziemy mieli tak, że z jednej strony władza będzie chciała to ograniczać, a z drugiej strony oni sami nie będą chcieli przyjeżdżać, bo będą się bali. A więc czyli natomiast dla dziura, gospodarki, która właśnie dzięki nim do tej pory tak naprawdę przetrwała większość tych kryzysów. I te sankcje, które do tej pory były nakładane, dzięki tej taniej sile roboczej, były w jakiś sposób rekompensowane. A myślę, że odpływ tych pracowników będzie bardziej dotkliwy dla niektórych sektorów i branż, no, niż zachodnie sankcje. to na pewno, bo to na dzień dobry zawsze obrywa kto? Budowlanka. Najczęściej budowlanka. No I wiesz, te no wiele najmniej tam jest, fajne, tak? najmniej fajne branże, no nie wiem, śmieciowa, kanalizacyjna, komunalna, tym podobne, gdzie tańsi pracownicy byli wrzucani i za chwilę zwykli Rosjanie zaczną to odczuwać, bo góry śmieci będą, bo nieposprzątane na ulicach jeszcze bardziej niż zwykle, bo awaryjność wzrośnie i tak już duża w wodociągach czy innych takich. No cóż, będzie. A próba wrzucenia pojęcia praca zdalna jako sposób na utrzymanie pracowników, to jest raczej sposób na to, żeby obniżyć sobie koszty przez to, że oni Koszty. nie generują ich siedząc w biurze, tak? De I facto. jeszcze jest jedna Więc to rzecz, za która co? tutaj akurat nie jest ujęta, ale jakiś czas temu mówiliśmy, trzeba odgrzebać te dane, ponieważ w Rosji rośnie bardzo silnie. W zeszłym roku podawałem dane, za ten rok muszę sprawdzić, jak to wygląda, ale z tego co wiem, to są też duże wzrosty. Rośnie liczba samozatrudnionych. Czyli ludzie, no jest taki efekt, tak, że firmy, żeby sobie zmniejszać te koszty, przesuwają wiele osób na samozatrudnienie, na działalność, tak, gospodarczą, która w tym wypadku jest częściowo dla obu stron korzystna. A więc mamy tych kilka elementów, natomiast no, ten odpływ pracowników z Azji Centralnej w mojej ocenie no, będzie bardzo, bardzo dotkliwy. A jest coś jeszcze Ale o tych przejdźmy podatkach. sobie. Tak na koniec. Te podatki, jak ktoś pracuje z zagranicy dla Rosji, To no tak, ci, to tam którzy wyjechali, 30%. no, na dzień dobry taki dodatkowy podatek. Też Nie, oni mają, niesprzyjatelny. wiesz, do 30%, tylko że tu jest jak gdyby od razu masz z zagranicy 30%, czyli tą wyższą stawkę, nie? A więc... No ale to są najczęściej też Rosja freelancerzy, tak? Czy IT, których stać, a więc pewnie jakiś Wygląda na to, odpływ że tu to może Polska być. chociażby przejmie część tych pracowników. Nie A sądzę. co? Przyjeżdża. Nie Posłuchaj, sądzę, nie sądzę. Tadżykistan, Kirgistan, tym podobnie przyjeżdżają tu w coraz większej liczbie. Mówisz Przejmiemy o ich tych tak, pracowników to ogólnie. tak. Ja myślałem, że o tych Budowlańców informatykach i tym podobnie. rosyjskich. Nie, informatycy to nie. To raczej nie, ale budowlańcy, te produkcyjne, skorzystają z lepszych stawek u nas i z bezpieczeństwa. No to prawda. Słuchajcie, miejsce 9. Klęska planów budowy własnych samolotów. O tym też dosyć dużo mówiliśmy. No i tutaj przypomnijmy, no były tak naprawdę planowane, no tak pod 10 modelów, powiedzmy, było 8 rozpoczętych projektów. No i okazało się, że de facto, no w sumie to się nic nie udało, no więc możemy przejść do następnego punktu, bo w pierwszej połowie Ale wiesz, co to 2023 znaczy, roku że w ilość Federacji katastrof Rosyjskiej będzie wyprodukowano tylko 2 samoloty cywilne, więc nie wiem, czy to uznać za sukces. Dosłownie 2, tak?
Natomiast no, plany są nadal szerokie i najbardziej zaawansowane są te plany dotyczące tych samolotów, których jeszcze produkcja się nie rozpoczęła. A Znaczy, więc na przykład tego Bajkału, tak, o którym sobie ale poczekaj, mówiliśmy. czy to na pewno można powiedzieć, że najbardziej zaawansowane, czy że najmniej można powiedzieć o wywrotce programu, ponieważ jego data odpalenia była jak najbardziej odsunięta, więc jeszcze No nie mówię, że widać, najbardziej się wywrócił. zaawansowane. No tak, dokładnie to, co mówisz, nie? Więc No tak. To, że nie słuchajcie, jest... 2 samoloty na cały 2023 rok. Jak na drugą armię i w ogóle gospodarkę, piątą gospodarkę świata, pierwszą Europy, no nie W wygląda świecie to równoległym, rozumiem. Nie, w prawdziwym, no posłuchaj sobie tutaj A właśnie. ja wiem, co tam Naszych rzucano w doktorów ostatnich różnego dniach. typu, ja mam awersję ostatnio na różnych doktorów, a Ty, więc oni mówią Doradka- tak. Bank Doradka Światowy Pyfla- też tak mówi, nie? Do Radka Pyfla też ktoś chciał wcisnąć, żeby doktora Dylewskiego zaprosił. Nie wiem, czy to zrobi, ale w każdym bądź razie no, ubaw miałem setny. Ale No tak jeszcze dobrze, przy okazji. nie promujmy tak osób, które Tak. reprezentują tak naprawdę propagandę rosyjską. Szczególnie, że to było bardzo ciekawe, bo była wypowiedź w sobotę, właśnie jej nie opublikowałem, może puścimy we wtorek, Dimy Miedwiediewa. No i wraz z tą wypowiedzią pojawiło się w zachodniej prasie bardzo dużo prorosyjskich wypowiedzi, no i również w polskiej sferze, powiedzmy, blogosferycznej też się pojawiła, więc widać było, że to była jakaś akcja, że tak powiem, zorganizowana, tak? A więc to nie tylko na zachodzie, a więc my też dołączyliśmy do tego grona zaszczytnego. Powiem ci, nie tylko. W ostatnim czasie wygląda jakby nowy zaciąg troli rosyjskich został odpalony, bo pod Zauważyłem. moimi tweetami Widziałeś zresztą. tak, z ostatnich 2-3 dni, no chyba z 200 kont zbanowałem za centralną propagandę kacapską na Twitterze i bez opamiętania. U was było podobnie. Jeżeli sam widziałem u was kogoś takiego, co jakieś dziwne rzeczy pisze, to też go od razu u siebie banowałem, więc no, pracowicie było. A rzeczy, o których pisałem w ciągu ostatnich 2 dni, no jak dla mnie po milionie dziennie robić wyświetleń na Twitterze dziennie, to nie jest małe No osiągnięcie. wiesz, ty jesteś celebrytą, tak? Nie Dobra, dobra, My dobra. małe cwaniak. żuczki, tak? Więc Tak. wiadomo. Powiedzmy to tak jest. Mateuszowi, który zazwyczaj robi 1 000 000 dziennie, nie mniej niż, tak? No wiesz, on jak gdyby żyje, tak? No więc. Z Twitterem, tak? I w nocy, i w dzień, a więc. Słuchajcie, miejsce 8, o tym mówiliśmy, a więc zostało to wprowadzone w życie, to co było zapowiadane, czyli Raiffeisenbank wprowadził 50%, znaczy wprowadzi, o może tak, od 1 września będzie 50% na przelewy, jeżeli chodzi o te przelewy wchodzące, przychodzące. Ale tu jest dobra informacja, bo maksymalna prowizja jest ograniczona, 10 tysięcy. Więc jakby Ale ktoś tam chciał minimalna jest więcej. też całkiem sympatyczna. Tak, minimalna $1, tak. A nie 1000? Nie, minimalna jest $1. Powiem ci, jak ja przeglądałem to wtedy, tam było wyrażone, że chyba przy przelewach No może, zewnętrznych- znaczy wiesz co, no może źle spojrzałem, tak. Ale generalnie- Bardzo prawdopodobne jest to, co mówisz, no bo oni nie są zainteresowani w ogóle, żeby ktokolwiek przelewał te tam się pieniądze. pojawiło. W tych danych, co ja wtedy miałem, było 1000, 50% od całości, ale nie więcej niż 10 tysięcy. No, całkiem dobrze. No może, no nie wiem, akurat ja tam sprawdzałem, ostatnio pojawiła się taka liczba. I to polega na tym, żeby zachęcić klientów do innych form otrzymywania płatności. Tak, a więc można powiedzieć, że no powoli ten Raiffeisenbank tak naprawdę obsługuje tylko tych największych. No i sprowadza się do obsługi kilku dużych korporacji, wymiany pomiędzy tymi korporacjami, a powiedzmy korporacjami rosyjskimi i głównie tutaj współpracę z Gazpromem. No zobaczymy, jak to dalej będzie, bo oni dostali dosyć duże obostrzenia, jeżeli chodzi ze strony Europejskiego Banku Centralnego, ale również amerykańskiego Departamentu i zarówno stanu, jak i skarbu. No i można powiedzieć, są na mocnym cenzurowanym, a więc wszelkie ich działania są monitorowane w tym momencie, jeżeli się okaże, że będzie coś nielegalnego.
a są takie, że tak powiem, oskarżenia, jeżeli chodzi o zeszły rok, jeżeli to się powtórzy w tym roku, no to mogą mieć problemy. A jak będzie, zobaczymy. Żal mi ich wcale. Mi też. Ale to jest bardzo ważny bank, który no niestety w zeszłym roku bardzo mocno wspierał rosyjski reżim. Ty, To mamy był takie na gotowo ciekawe, szybkie pytanko. Ciekawe, zresztą oczywiste. Jak obstawiamy, jak jutro wystartuje z rana rubelek do dolara? Nie wiem. Nie wiem. Ale chyba Wiesz co, pociągnie on znowu. doszedł do tej granicy 95, No. która była wyznaczona przez Oreszkina. Nie wiem, czy kojarzysz, on powiedział, że Pamiętam. dolar powinien się znaleźć w przedziale od 90 do 95. Jeżeli tak nie będzie i zacznie zbliżać się do 100, należy rozważyć to przymusowe nałożenie na firmy sprzedaży dewiz. Do Nie? banku Czyli tych centralnego. 80-90%. A więc z jednej strony no, mogą się bać, natomiast no, może być tak, że na przykład się otworzy powyżej, a potem na przykład ktoś będzie chciał jednak troszeczkę zbić. No. Trudno mi Czyli żeby było stwierdzić, tak? jasne. Bo nie ma Będzie dobrych interwencja. informacji. Tak naprawdę dla rubla nie ma dobrych informacji w tym momencie. Jedyne Ale co oni są cwani. ratuje, no to jest strach tych firm. Nie? Ale oni są cwani, robią interwencje nie swoimi rękami. Systemem nakazowym zrzucając to na firmy. No ale to jest prosta odpowiedź, no bo nie mają wyboru. Jakby bank centralny, słuchaj, miał fundusze i rezerwy, to przecież by interweniował, nie? A ponieważ nie mają wystarczających rezerw i funduszy, bo mają tylko jakąś tam część juanów i to pewnie mniej niż wykazują w cash flow, czyli jak gdyby memoriałowo mają wpisane więcej, ale tak naprawdę w tym momencie mają mniej wolnych. W związku z tym no nie mają możliwości, dlatego bank centralny powiedział, że no ten kurs, tam on mówił 120, 150 jest w porządku, nie? No i wtedy się włączył oczywiście prezydent, powiedział, że nie, że Putin powiedział, że kurs ma być poniżej 100. Nie? I No, ktoś wtedy... tutaj dał jakiś cytat z wywiadu Putina, że rzekomo jest tak doskonale. Cytując, kiedyś za sprzedane towary za $1 mieliśmy 30 rubli, a teraz za 1 rubla mamy 45 rubli. Chyba się komuś coś tutaj poprzestawiało, albo chodziło o $1, że teraz mają z tego 45 rubli. Ale dlaczego mają 45 rubli? Bo rubel spadł, tylko że ceny wzrosły u nich w sklepach. To nie jest tak, że nagle nie ma tego w sklepach ruszonego. Każdy wie i widzi, jaki jest poziom realnej inflacji w Rosji. Więc Nie, no tego ten typu tłumaczenie to jest po prostu jak przedszkolaka. I to No właśnie, porywa. wiesz co, no ta dewaluacja rubla spowoduje te wrześniowe podwyżki. No wszyscy już zapowiedzieli od września podwyżki. Nie wiem, czy coś... No, począwszy od edukacji, no wszyscy, tak? Spożywka, no wszyscy. Rynek budowlany, no wszyscy podnoszą te ceny, podnoszą się też płace, co jak gdyby powoduje takie sprzężenie zwrotne, tak? No bo ja dostaję więcej pieniędzy, idę do sklepu, ale jest drożej. No to idę znowu, czyli chcę następną podwyżkę, nie? Szczególnie, że dostaję jakieś tam oferty pójścia do fabryki i produkcji czołgów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no co robi ktoś, kto produkuje jakieś towary? No podnosi swoje ceny, no bo zwiększają się koszty. No to jest taki typowa Z tego pętla i Salomon inflacyjna. nie naleje. No nie, no wiesz, jak gdyby tu problemem jest przede wszystkim, ja wczoraj robiłem taki materiał o Chinach. W Rosji mamy odwrotną sytuację, niż w Chinach. W Chinach mamy deflację, bo sytuację mamy, że mamy za dużo towarów na rynku, a za mało chętnych i za mało pieniądza, jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny. Ludzie nie chcą po prostu kupować, jakieś zakupy przekładają na późniejsze czasy, pomimo że po tym odbiciu covidowym, no powinni jak gdyby wydawać. Okazuje się, że Chińczycy nie chcą wydawać pieniędzy, bo uważają, że trzeba je oszczędzać i nie można ich wydawać, no przez co mamy deflację. W Rosji w tym momencie jest trochę inna sytuacja, ponieważ no wszyscy chcą kupić te towary, ale nie dlatego, że mają tak dużo pieniędzy, tylko że boją się, właśnie jest ta obawa główna, że będzie drożej. Tak, czyli jeżeli teraz kupią, już zaczynają się takie robić właśnie, kupować, żeby zrobić jakieś tam zapasy,
Czy kupić teraz, no bo jak kupimy za pół roku, no to przecież będzie wyższa cena, szczególnie tych towarów importowanych, tak? A pamiętajmy, że Rosja bardzo dużo towarów importuje. Wcześniej importowała z Europy Zachodniej, teraz nadal importuje z Europy Zachodniej, natomiast większość obecnie importuje, tak jak mówiliśmy, z Chin. Ale są też takie smaczki, no bo już wcześniej zapowiadaliśmy, że zapewne będą problemy z tym cukrem i tym podobnymi. To w tej chwili, o ile jeszcze w Rosji właściwej, owszem, jest zwiększone zainteresowanie kupnem cukru, żeby mieć z czego pędzić bimber, gdyby było gorzej. Lubię, robią zapasy. Natomiast w obwodzie królewieckim z tym jest już naprawdę bardzo duży problem. I mam to info od ludzi stamtąd i naprawdę nie jest wesoło. Dostałem w odpowiedzi jakieś tam przykłady, że cukier sprzedawany w woreczkach foliowych. No ale na pytanie, z kiedy jest to zdjęcie, bo przeliczeniowa cena tam była coś koło 90 rubli, no to 90 rubli, no to kurde, niecały dolar, to by wychodziło 4 zł za kilogram, cena atrakcyjna nawet jak dla nas. No Tylko tak, ale pytanie, tam 60 kiedy było, to nie? jest? Tak, Na tak, pytanie- też tam było 60, wiesz, wiesz, to nawet 90 jest dużo. No. Patrząc na realia rosyjskie, tak. No, ale te Urban Legends o tym, że podobno blokują okręty NATO, cieśniny duńskie, żeby towary takie jak cukier z Kuby nie mogły dopłynąć, czujesz? Takie wrzutki. Media tamtejsze robią nawet lokalne. Śmieszne rzeczy. No ale tak się próbują tłumaczyć ze swoich problemów. A drożdży też nie ma. Przejdźmy, słuchajcie, do następnego punktu, bo tutaj jest Bałbym kilka się podobnych. Pierwszy. Putin instruuje, jak robić dzieci. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. A dlaczego? No okazuje się, że sytuacja demograficzna Rosji pozostaje nadal w tym roku w tragicznym położeniu. Żeby było jasne, w innych krajach często nie jest lepiej, jakbyście pisali, że w Polsce i tak dalej. Natomiast my mówimy, pamiętajcie, my mówimy o Rosji. W Chinach też na przykład nie jest za dobrze, a my mówimy o Rosji. Okazuje się, że w tym roku urodziło się jeszcze mniej dzieci niż w zeszłym roku. A więc mamy sytuację taką, że mamy cały czas ujemny bilans. No i jeżeli popatrzymy na dane nawet Rostatu, to w pierwszej połowie 2023 roku liczba dzieci urodzonych spadła o kolejne tutaj 3% do 616 tysięcy. A jeżeli popatrzymy tak po kolei po miesiącach, no to okazuje się, że te ostatnie dane, czyli za czerwiec, to był spadek o 7% i to było 104 tysiące, tak? Więc okazuje się, że prawie wszędzie, jeżeli też patrzymy tak regionami, no to prawie wszędzie ten spadek jest. W niektórych ten spadek jest dwucyfrowo, więc są regiony, w których to spada jeszcze szybciej. No i mamy taką bardzo ciekawą sytuację i myślę, że która mocno martwi zarówno ten reżim, jak i przyszłe reżimy. No bo mniej się dzieci rodzi. Dlaczego się mniej? No bo jest wojna. Teoretycznie podczas wojny i po wojnie tych dzieci powinno się rodzić więcej, no a jak okazuje się, że w obecnych czasach nie ma tej korelacji i tych dzieci się rodzi mniej. Może dlatego, że Rosja prowadzi specjalną operację, a nie wojnę. W każdym bądź razie też jest wysoki, wiadomo, współczynnik ten śmiertelności. Tam ubywa cały czas emerytów i nie dlatego, że jest reforma, tylko po prostu cały czas mamy jakieś tam te powikłania i po-covidowe i przede wszystkim nawet nie powikłania po-covidowe, ale podczas COVID-u Rosja nie miała za dobrej służby zdrowia, to się jeszcze pogorszyło, natomiast no teraz brak tych nakładów na służbę zdrowia, a nakłady na zbrojenie no powodują, że jest jeszcze gorzej. Znaczy służba zdrowia Ja jakiś czas temu u nich- mówiłem o chorobach wirusowych, że tam dzieci chorują i tak dalej, no tam są jakieś zastraszające statystyki. No natomiast w przypadku osób starszych, no również to wygląda bardzo źle. No, więc... Zapaść systemu ochrony zdrowia musi wygenerować zwiększone tempo zmniejszania się i kurczenia populacji. Proste.
No ale jak jesteśmy, no i okazuje się, że tutaj odnośnie tego Putina, e, no to zwrócił się do członków Rady, w skład której wchodzi całe kierownictwo rządu, w tym premier, 10 zastępców. No i Putin przypomniał i nakazał, że wydawał już wcześniej instrukcje mające na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń. A we wszystkich, i być może we wszystkich regionach nie zostało to zrealizowane w odpowiedni sposób, nie? To może Więc Putin takie powinien typowo zrobić rosyjskie, jakiś nie? Że tutaj teatrzyk z wydamy pacynkami dekret, jakoś, tak. wydamy dekret i źli gubernatorzy i zarządcy nie potrafią tego zrealizować, no przecież plan był świetny, nie? O, za Okazuje chwilę się, jeszcze że będzie, no, że gubernatorzy mieli wesprzeć, żeby zwiększyć dzietność jakimiś programami socjalnymi rodziny. Nie zrobiliście Tak. tego. Wasza wina. tak. I do Dokładnie zmiany. tak. Tak, a że nie mają też często pieniędzy, bo tam jest problem kogo to? zadłużenia się regionów, no to już... Kogo to obchodzi? Władza kogo to żąda i obchodzi, oczekuje. tak? Tak, ktoś napisał dobrze. No właśnie. Putin zwrócił się do członków No tak. partii Jedna Rosja. Ale słuchajcie, to jest jak gdyby nie koniec, bo Putin nakazał no wiele rzeczy. On tak miał takie spotkanie w zeszłym tygodniu, on tam wiele rzeczy mówił, co będzie. I nakazał rodzić dzieci i zakazał wzrostu cen. On już kiedyś zakazał, nie wiem czy pamiętasz, on powiedział, że ta Pamiętam. inflacja będzie 3%. I ona się tak posłuchała od razu, bo to zauważam, że tak z miesiąca na miesiąc z kilkunastoprocentowej spadła im do tych 3% według Rostatu. Natomiast no teraz Rostat, słuchaj, mówi, że ta inflacja w tym roku to będzie chyba 6%. A Żeby ją mogli przypominam, że zdławić mamy... w przyszłym roku do 4. To tylko Tak, żeby dlatego zdławić jest- ją do 4, tak? A już był ten sukces, zobacz, już w marcu był ten sukces, ona była na 3%. No coś się popsuło. Ja przypominam, że ta nieoficjalna inflacja jest 10 razy większa, a są niezależni zachodni eksperci, którzy mówią, że 20 razy większa, tak? Czy tam Instytut 17, Johna no bo teraz jest Hopkinsa. już nie 3, tylko 4,3 według Rostatu, nie? Więc troszeczkę wzrosło, tak? Więc o ten Ale jeden, wiecie a co? więc oni tak będą, wiesz, na jesieni wzrośnie tak na 5 i w grudniu będzie 6, nie? Ale Albo tak słuchając, 5,6, bo to też będzie ładnie wyglądać. słuchając nas tutaj można powiedzieć jedno. Putin coraz bardziej mentalnie jest carem. Tak, on się tak zachowuje, on wiesz. zakazuje. My będziemy mówić dzisiaj o Prigorzynie, ale no tam to wyglądało, bo mamy i najnowsze te badania DNA, o tym trzeba powiedzieć, które wskazują, że wszyscy zginęli tak jak trzeba i wszystko jest tak jak powinno być. Natomiast nie wiem, czy widziałeś, jaki był zadowolony, tak, tego następnego dnia, jak się spotykał z tymi czołgistami z tej Aloszy. To ten czołg, co tam niby tych 7 Leopardów, czy tam Bradley rozwalił i tak dalej, nie? Bohaterowie Dobrze, nam się Rosji. nie oglądałem. Nie kojarzysz. A widzisz, no musisz więcej rosyjskiej prasy czytać. Albo może nie, bo będziesz miał takie skrzywienie jak ja, tak? Że rozpoznaję rosyjskich bohaterów, tak? W każdym bądź razie, słuchajcie, tutaj zakazał tych cen wzrostu. Co on mówi? Obiektywne dane pokazują, że ryzyka inflacji, chcę zwrócić na to uwagę, moi koledzy i ja stale poruszamy ten temat ostatnio, ryzyko inflacji wciąż rośnie, a zadanie ograniczenia wzrostu cen wysuwa się teraz na pierwszy plan. No ale to już tak mówił, że to w tym przemówieniu, pamiętam chyba mobilizacyjnym już też tak mówił, że tą inflację do końca roku zdławią. A to widzę, że się hydra odrodziła. Biorą się No w każdym za to bądź na razie, poważnie. słuchajcie, no teraz mamy według, no i tu są różne dane, bo Rostat mówi, że jest 4,3, a Ministerstwo Gospodarki już podaje 4,6, tak? Ale docelowo ma być 4 w przyszłym roku. No i tutaj Rostat mówi, że będzie w tym roku 6 prawdopodobnie na koniec. A przypominam, że stopy, żeby ktoś też pamiętał, stopy procentowe na razie wzrosły do 12%, chociaż się mówi, że we wrześniu, 15 września będzie kolejna podwyżka. Czyli mamy taką sytuację niespotykaną chyba nigdzie na świecie. Oficjalna inflacja jest 4%,
No chyba w Ameryce Południowej oni tak też lubili jakieś takie czary-mary robić. A oficjalna jest 4,3, a stopy procentowe są na 12%. Nie? Zgadza się, no ale jeżeli pójdą jeszcze powyżej 13, bo powiem szczerze, chińskie oczekiwania w tym zakresie gdzieś tam wypłynęły, analityków chińskich, że to będzie powyżej 13, może nawet zamknąć się 14%, czyli zakładam, że Chińczycy już sobie pewne założenia poprzyjmowali, bo oni chcą oczywiście na tym wszystkim dobrze zarobić. A wiesz, Chińczycy to teraz mają swoje problemy. Ja myślę, że tam oni się tam Rosją to tam najmniej przejmują, bo tak, muszą ustabilizować przede wszystkim swój eksport. Ja o tym mówiłem i tam jest chyba, wszyscy tego nie doceniają, ja nie rozumiem, to jest dla mnie oczywiste. Kraj, który żyje z handlu, kolejny miesiąc ma spadek. No to sobie teraz wyobraźmy, że będzie miał ten spadek jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy i co? No to co z tego, że będą wykazywać jakiś tam wzrost PKB, natomiast no nie będzie wpływu gotówki, nie będzie pieniędzy wpływu, tak? Będzie tych pieniędzy, jeżeli mamy spadek o 14%, no to 14% z grubsza jest mniej kasy wpływa do Chin. No to jeżeli mniej kasy wpływa do Chin, a teoretycznie już nie mogą się zadłużać, bo osiągnęli jakieś niebotyczne rozmiary, 280% PKB, no to co? No to skąd wezmą tą kasę? Nie można się Mogą tylko zadłużać, wydrukować. a mniej wpływa. A inwestycje zachodnie też siadły. No bo jakby O. ktoś mi jeszcze mógł powiedzieć, no inwestycje, nie? Zachodnie, a tu też siadły. Ale No wiesz, ale pojawiły dzisiaj nie o Chinach. Słuchaj, ale Chiny zrobiły jeszcze jedną rzecz w ostatnim czasie. Koledzy podrzucili, że wydali kilka miliardów, przepraszam, dolarów na zakup technologii od firmy holenderskiej Mikrochip. ASML dla mikrochipów. Nie wiemy tylko do której technologii dokładnie. A to wiemy. To nie A, są już te ty- dwie najnowsze, tak? To są nie schodzi do jakby trójki, czyli mówimy o 7 dalej. Tak. I oni dużo kupili. Tak, kupili za ładnych parę miliardów, Tam mówi się o 5-6 miliardach. Nie? plus jeszcze od Japończyków, no to cóż, to jest sposób na obronę. Ale wiesz co, to nie było objęte sankcjami, nie? Więc żadnymi... Zgadza się. Nie, więc to Jeszcze tak, wiesz, nie. też się czepiamy tych Holendrów i Japończyków, no ale z drugiej strony, no jeżeli to było dozwolone, no to czemu nie mogliby kupić, nie? Jakiejś starszej technologii, skoro ona nie była zabroniona. Więc też już tam nie wariujmy, tak? Jeżeli chodzi o tą wojnę handlową. Bo tak dojdziemy, że nie można nic w ogóle, tak? Między tymi krajami wymieniać. No to nie jest dobry też kierunek dla Europy. Bo to nie jest tylko tak, że Chiny będą miały problemy, to również gdzieś tam się przełoży na Europę i na Stany. No ale jest chwila euforii w tej chwili po tym, jak rozszerzono BRICS o 6 krajów i kontrolują No ponad nie, no proszę cię, no 80% to tam ropy. chwila. To chyba mówię w tej Etiopii, euforia. tak. Nie no, No euforia chyba w tej na bazie Etiopii tego, ta chwila. no ale na bazie tego, co Iran znowu zrobił, ogłosił, że dalej No, będzie no i budował może jeszcze w całą Iranie, nie? tak? No bo to No. dla nich też jest uznawane jako sukces. Ja myślę, że w tych dwóch krajach, nawet no, w Argentynie to nie, no bo oni się tam swoimi rzeczami teraz przejmują. Natomiast no może w tych dwóch krajach to faktycznie, szczególnie w tej Etiopii, bo im akurat coś to może pomóc, jeżeli chodzi o tą współpracę, bo mogą nawiązać jakąś tam dodatkową, szczególnie jeżeli tam chodzi o ropę, o tam różne rzeczy. I o kupią zboże, trochę nie zboże, broni, no żeby różne. sobie poradzić z rebeliantami z Tigraju. Broń, nie, a więc im zależy, tak, nawet na współpracy z tą Rosją i z Iranem i z innymi. Natomiast no, BRICS nie jest, było 15 zjazdów, on, tak jak organizacja ta szanghajska, no jest taką, niby coś pomaga Chinom, ale bardziej pomaga politycznie niż ekonomicznie. Tak, szczególnie, że mamy kraje takie jak Indie i Brazylia, które trochę mają inne zapatrywania, w którym kierunku to się powinno rozwijać. Na ten temat zapraszam jutro na materiał z Radkiem Pyflem na temat tego, co, jak, skąd i gdzie się wziął BRICS i co w tej chwili się w nim dzieje. Więc zapraszam. A my tymczasem oprócz eksportu rosyjskiego śniegu do Etiopii możemy zajrzeć przepraszam, do punktu 5. Nie wiem, co się dzieje. No, punkt 5 będzie, my o tym strasznie dużo mówiliśmy. Tak. Jest kilka takich rzeczy, o których strasznie dużo mówimy i o tym mówiliśmy, nas bo nie okazuje się, że co czwarty
pracujący Rosjanin nie może spłacić kredytu. No i tutaj jakiś czas temu też puszczałem tę informację, słuchajcie, na Twitterze, jak ktoś napisał, no ale ile to jest, tak? Co czwarty, no to, że to jest liczba osób, które nie mogą spłacić swoich bankowych kredytów, to jest 17,7, stanowi to 23% populacji w Rosji, nie? No ale ktoś mówi, no ale moment, tam jest tam 140 i tak dalej. Tylko, że pamiętajcie, 23% populacji w wieku produkcyjnym, nie? No i tutaj mamy pewną odpowiedź, no bo jeżeli powiedzmy tych w wieku produkcyjnym jest około 70 przykładowo milionów, czy nawet już teraz mniej, no i teraz mamy te właśnie 17,7, to często trzeba tą liczbę przemnożyć, powiedzmy przez 2, 2,5. No trudno tutaj stwierdzić, bo część jak gdyby też tych kredytów jest tak, że oni mają po kilka kredytów, nie? No ale to stanowi nawet, ostatnio słuchałem o Andromedy Zuberewicz i pani profesor też przyznała, że to chyba jest problem, ale nie chciała więcej powiedzieć. Myślę, że bała się tego tematu. Dlaczego? Dlatego, że ten temat wybuchnie nawet może nie w tym roku, a w przyszłym. Szczególnie jeżeli te stopy procentowe zostaną utrzymane na tak wysokim poziomie albo zostaną zwiększone. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj, jeżeli chodzi o te długi, podwojenie, bo w 2020 to nie było 17 milionów, tylko 9 milionów. Czyli było tak, 9 milionów, w 2021 12, w 2022 14,5, a teraz mamy 17, nie? Czyli zobacz jak to idzie, nie? Za rok, no to możemy przekroczyć 20, no i nagle się okaże, że tutaj jeszcze, no jak policzymy właśnie rodziny, no to okaże się, że no połowa pracujących, tak, wyjdzie, że wtedy będzie miała problemy, nie? Więc... No i teraz jest następny problem, tak? Problem jest taki, że tak, nie mogą spłacać tego kredytu, a mówiliśmy również o tym u Ciebie, tak, jakiś czas temu, tak, mówiliśmy. I teraz jakich tych kredytów? My tutaj w dużej mierze mówimy o tych kredytach hipotecznych, tak, która stanowi 63%, a tam trzeba jeszcze chwilówki doliczyć i o tym też Mateusz robił materiał na temat tych chwilówek. To nie jest aż tak, że tak powiem, bolesne może jak hipoteki. No i oczywiście tutaj fani rosyjskiego miru mówią, że bardzo dobrze, bo więcej ludzi pójdzie do wojska, nie? Dokładnie. Co jest częściowo prawdą, tak? Co jest częściowo prawdą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o te osoby zmobilizowane, to w ich przypadku jest zawieszana egzekucja, znaczy nie jest anulowany dług, bo tu też często jest takie nieporozumienie, że im długi się anuluje. Nie, nie. Długów nikt w Rosji nie anuluje, zawiesza spłacanie. A jednocześnie oficjalnie wynagrodzenie, bo ja nawet nie wiem jak to nazwać, czy żołd, uposażenie, mówmy o wynagrodzenie żołdzie. i tak dalej, nazwijmy to żołd, jest wyższy niż w większości przypadków pensja, jaką otrzymywał ten żołnierz, więc ma szansę, żyjąc Spłacić. odpowiednio długo, dokładnie, ma wakacje kredytowe de facto podczas kiedy jest w wojsku i jest w stanie je spłacić. No, może też umrzeć, to też jest dobra opcja. I Najlepiej to dostać tak powiedzmy na przykład tak z rok po ten, a potem na końcu jeszcze umrzeć, bo wtedy rodzina dostaje tam chyba to tak pomiędzy 200 a 300, 200 kilka tysięcy na polskie. A więc no można jakoś w tą chałupę być może spłacić. Kurde, życie rosyjskie w tym momencie nabiera znaczenia, albo Tu raczej był wartości. taki materiał o Andromedy i ona powiedziała taką fajną rzecz od siebie i z nią się zupełnie zgadzam, że w przypadku rosyjskiej prowincji, jak i nawet tych mniejszych miast, i to może się okazać, że za jakiś czas ludzie będą ten czas tego Putina wspominać jako dobrze, bo wtedy mogli spłacić te swoje zobowiązania i kredyty i wyrwać się z biedy. Wbrew pozorom, tak może być w niektórych przypadkach. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, no bo oczywiście, jeżeli nastąpiłby pokój, rozejm i tak dalej, no to okej. Natomiast no ja obawiam się, że ponieważ już widzimy, że w tym roku te koszty wojny są przenoszone na obywateli, to być może już w tym i w przyszłym roku no nie tylko będą widzieli pozytywy, czyli że te żony dostają tam żołd tych mężów i sobie mogą różne rzeczy kupować, a jak on jeszcze
zemrze na tym froncie, no to w ogóle będzie super. O, a więc troszeczkę im się ta lodówka, przez tą głównie inflację na ten moment rozjeżdża z tym telewizorem, tak? No bo jak oni słyszą, że 3% czy 4%, no to ich tam krew zalewa, tak? No bo wiedzą, że to jest jakieś bajdurzenie. No cóż, ale Rosja to kraj, w którym realia i oficjalna linia władzy rozjeżdżają się permanentnie i od kilkudziesięciu lat. Przyzwyczaić się był czas. To patrzmy dalej. Dalej. I tu się robi ciekawie. Co my mamy dalej? Problemy z transportem ropy. No właśnie, słuchajcie, no mamy informacje, jeżeli chodzi o przede wszystkim ten eksport, to były z zeszłego tygodnia. Informacje i ciutkę wcześniej, bo w ciągu tygodnia od 14 do 20 sierpnia okazuje się, że z Morza Czarnego według Keplera wypłynął tylko jeden tankowiec. To by A znaczyło, że więc Turcja jest nie problem. przepuściła przez... Albo Turcja Tak, jest nie problem. przepuszczała przez cieśninę, Tak, jest problem albo... z cieśninami, ale i tutaj głównie chodzi o Noworosyjsk, ale jest problem też z ubezpieczeniem, bo okazuje się, że te ubezpieczenia zaczynają, szczególnie na Morzu tym Czarnym, na Bałtyku nie, ale na Morzu Czarnym, firmy nie chcą ubezpieczać, a jeżeli chcą ubezpieczać, no to po bardzo wysokich stawkach. No i to jest jak gdyby w tym momencie dosyć dużym problemem. Ja bym teraz zaryzykował pewną rzecz. Skoro te ataki dronów pływających Tak, bo to chodzi o Na drony, Sewastopol- tak, tak. głównie. Na Bo to jak ktoś Sewastopol- ubezpiecza, on musi liczyć, że może w tankowiec walnąć po tym ZIG-u. Dokładnie, więc na Sewastopol i teraz na Noworosyjsk, co było ważniejsze, generuje taką skokową, himalajską wręcz podwyżkę stawek za ubezpieczenie i gwałtowny spadek eksportu rosyjskiej ropy, która jest w tym momencie, zwłaszcza przy tym, jak cena jest dużo niższa niż rok temu, jest cholernie bolesny dla Rosji, to ja bym na miejscu Ukrainy wynajął jakieś 1-2 małe stateczki, załadował sobie trochę tych dronów i popłynął w kierunku Władywostoku i tam zaatakował dronami. Ty, ale jak ty tak chcesz popłynąć tam z Ukrainy do tego Władywostoku? No, wynająć gdzieś poza Bosforem już, nie wiem, na Morzu Masz Śródziemnym. fantazję. A dlaczego nie? Dałoby radę przetransportować Okej. drogą powietrzną Nie te znam się. maleństwa, wrzucić, wypłynie w rejs, za 6 tygodni będzie w rejonie Władywostoku. No a jakby tam uderzyli, no to i w Kozmino, a może nie we Władywostok, ale w Kozmino, no to Dobrze. byłby szachmat, tak. To byłoby bardzo bolesne, tak, jakby się I w okazało, tym że... momencie nie Bo tam wierzę- mają, tam oni tego nie chronią, tak? Kozmino jest w tym momencie niechronione, też można powiedzieć, no bo kto przecież ma tam zaatakować, nie? No, koło tego jeszcze jest baza floty w No Nachodce, dokładnie. co prawda, no ale generalnie uważam, że w tym momencie spadek eksportu ropy rosyjskiej byłby gwałtowny. I wielu Tak, by tylko że to porozmawiało. właśnie część ludzi pisze słusznie, że Władywostok to już prawie chiński port, a więc Chińczycy mogliby się poczuć, że tak powiem, zagrożeni mocno. Więc nie wiem, czy to do końca Ale jest na- aż tak dobry pomysł. Ale nabrzeże, Słuchajcie, nabrzeże załadowcze ropy jest rosyjskie. natomiast, no jaki jest efekt? Efekt jest taki, że w tym momencie mamy ten eksport ropy morskiej już poniżej 3 milionów, 2,94, a przypomnijmy, że jeszcze niedawno było 4,2 miliona baryłek dziennie w kwietniu. No i są jak gdyby dwa powody. Jeden, no to jest oczywiście, co tam się dzieje na tym Morzu Czarnym, a drugi powód, no to są ceny. Czyli ta strategia Rosjan przyjęta, żeby dawać mniejsze rabaty, jeżeli chodzi o ceny i dostawy spotowe. No niestety ma swoje koszty, tak, czyli im wolumen spada. My o tym będziemy mówić również, jeżeli chodzi o produkty. Natomiast no, sytuacja z ich punktu widzenia nie jest zła, jeżeli chodzi o ropę naftową. Dlaczego? Dlatego, że no, ta wyższa cena, jeżeli ona się utrzyma, no to mogłaby spowodować to, że w tych kontraktach długoterminowych za jakiś czas uzyskiwaliby większe
większe kwoty. Tylko jest jeden problem. Jest problem właśnie ten, który wczoraj omawiałem, czyli Chin. Bo jeżeli Chiny kolejny miesiąc dostaną Lepsze zapaść ceny. na eksporcie, a na razie wszystko wskazuje, no, że w sierpniu im się to nie poprawi, a kończą im się wakacje i po wakacjach, oni w wakacje mieli największą tą konsumpcję ze względu na to, na wyjazdy różnego rodzaju rodzinne i podróże, a po tych wakacjach prawdopodobnie konsumpcja tak najczęściej jest sezonowo spada, to może się okazać, że do końca roku Chiny się, że tak powiem, nie ożywią. Tam będzie stagnacja. Oni będą tam oczywiście żonglować, pokazywać, że mają przecież 4,5% wzrostu PKB i tak dalej, i tak dalej. Rosja też tam będzie pokazywać, że ma 2,5, bodajże ostatnio mówili. W każdym bądź razie, no to może spowodować, że te ceny albo się zatrzymają, jeżeli chodzi o ropę, albo spadną, a jeszcze istnieje to ryzyko, że Chiny mogą uruchomić, żeby pobudzić tą gospodarkę, swoje rezerwy. Dlaczego? Dlatego, że Sinopec podał dzisiaj dane, no i spada, i to jest zaskoczenie dla wielu. Sinopec, no to jest rafineria największa chińska. I to jest zaskoczenie dla wielu, bo się okazuje, że zysk netto im w zeszłym roku spadł. O, No i tu wiele osób wiąże właśnie to z cenami surowców, pomimo że mieli, zobacz, dumpingowe ceny, czyli mieli z takimi dużymi rabatami od Rosjan, a pomimo tego im zysk spadł. ale poczekaj. Pytanie, jak wygląda struktura kosztów? Bo jeżeli brali No, rosyjską ropę każdego gatunku, bo była tania i cholernie no. zanieczyszczona, z dużą ilością No ale wody, brali z dużą ESPO, wiesz, ilością- oni brali dużo ESPO, która była tańsza, Tak. brali też Uralsa, no wszystko brali, nie? No ale ropa rosyjska jest Brali też, wiesz, zanieczyszczona od Arabów, nie? To też nie i o tylko. coraz wyższej zawartości siarki. To wszystko się przekłada na wyższą cenę przerobu. Wiesz co, nie patrzyłem tego raportu, musiałbym, nie wiem czy jest sens jak gdyby wchodzić w jakieś tam szczegóły, z czego im tam wynika. W każdym bądź razie oni tam, nawet Sinopec skończył niby w lipcu chyba skończyli, tak? Czyli w sierpniu powinni mieć większe moce, no i przez to też te ceny trochę poszły w górę. Natomiast no przez to, że mają te takie wyniki, cała gospodarka ma słabe i widać, że to są problemy strukturalne, być może jeszcze w tym roku pewnie będzie jakieś spowolnienie, natomiast może się okazać, że to się przełoży na następne lata i to chyba Rosję może bardziej niepokoić, bo jeżeli się okaże, że Chiny nie będą się tak rozwijały dynamicznie, jak rozwijały się przed COVID-em, bo A wszyscy to jest prawdopodobne bardzo. co jest prawda? bardzo prawdopodobne. Znaczy one będą się rozwijały, tak? Tylko, że to będzie jakaś stagnacja. Albo mały taki jakiś wzrost, nie wzrost na przykład dwucyfrowy, tak? Czyli nie wiem, po 8-9%, tylko będzie właśnie 2-3%. Szczególnie, że rząd coś tam takiego też już próbuje społeczeństwo do tego przyzwyczaić, co akurat moim zdaniem jest błędem. Ogólnie polityka chińska jest ostatnio błędna i nie doprowadzi tutaj do dobrych rozwiązań, ale zostawmy to. No to może się okazać, że to zapotrzebowanie na ropę analitycy będą musieli obniżyć, bo ono w większości tych opracowań, co widziałem, one wszystko się opierało na wzroście zapotrzebowania przez Chiny. Chiny Ale odpowiadały za 70% wzrostu zapotrzebowania, nie? A więc Tylko jeżeli jest jedna rzecz. nie będzie, no Jeśli to... głównym czynnikiem konsumpcji był transport jako taki, a w tej chwili Chińczycy wdrażają największą ilość na świecie naraz samochodów elektrycznych, to oznacza, że popyt na paliwo do transportu jako takiego osobowego spada, bo spaść przez to musi. Jeśli wykorzystują tą ropę do produkcji tworzyw, syntetyków i tak dalej, okej, inna rzecz, ale właśnie się okazuje, że z pewnymi kompozytami i tym podobnymi rzeczami Chińczycy problem mają i z tym zapotrzebowaniem do tego niekoniecznie No jest... wiesz, mieli teraz zwiększenie właśnie to petrochemiczne, to co ty mówisz, nie? Bo oni mają tą technologię, tak jak powiedzmy Stany czy inne te zaawansowane kraje. No natomiast tutaj mnie łapiecie za słowo. Ja powiedziałem 8,9, że to jest dwucyfrowy. Nie, no oni kiedyś się rozwijali w dwucyfrowym, natomiast mówię, że nawet jakby to było 8,9, no to moim zdaniem takich wzrostów nie zobaczymy bardzo, bardzo długo, jeżeli chodzi o chińską gospodarkę. Chyba że oni będą tam coś kantować jeszcze bardziej,
A bardziej bym liczył na wzrosty w stylu 2, 3, od 2 do 4%, tak? Coś w tym stylu. Jeszcze może w tym roku 4,5, ale już w przyszłym pewnie będzie nawet jeszcze słabiej. Ktoś No w pyta, każdym ile bądź jeszcze razie, live no będzie, to około 30 minut na pewno jeszcze będzie. co? Ktoś pytał o to, ile jeszcze live potrwa. Około 30 minut. Myślę, że już kończymy. Zaraz. Nie no, spokojnie, jesteśmy przy 4. punkcie. Jeszcze 30 minut, spokojnie. A więc słuchajcie, no spadamy. Wszystko wskazuje, że jeżeli chodzi o ten sierpień i koniec sierpnia, no to będzie właśnie tak poniżej 3, 2,92, tak się szacuje. A myślę, że będzie jeszcze niżej i we wrześniu też będzie jeszcze niżej. Dlaczego? Dlatego, że ta ropa, i o tym wielokrotnie mówiliśmy, rosyjska jest obecnie wypychana przez ropę irańską. Tutaj mamy konflikt interesu pomiędzy Iranem a Rosją, czyli dwóch sojuszników, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, tak nie do końca. Tak to czasami w życiu bywa. A No przypomnijmy, i miejsce trzecie, pożegnanie jeszcze przypomnę na Prigozina. koniec. Przed Prigorzynem, pamiętajcie, z Iranu do Chin jest bliżej niż z bałtyckich portów. To wystarczy. No, a też, jak będą żeby mieli, mocno wiesz, rozpoznać. Znaczy oczywiście bliżej jest tam powiedzmy z Kozmino, tylko że z Kozmino mają tylko część ropy, no i mają ograniczone możliwości. Dlaczego? No dlatego, że do tej pory to wszystko było tak skonstruowane, że Rosja handlowała z Europą głównie. Europa była głównym odbiorcą, a nie Chiny. To przeorientowanie na Chiny, no to są ostatnie lata, nie? Więc to jak gdyby nie jest proste. Jest proste, więc teraz spokojnie przechodzimy do ciepłych słów Putina o Prigorzynie. No pożegnał go. Powiedział, Tak. że to jest, jak on mówił, że wniósł Dobry człowiek. znaczący wkład, wspólną walkę przeciwko reżimowi na Ukrainie. Neonazizmowi. O, tak No dokładnie. tego nie używaj, bo znowu będziemy mieli jakiegoś bana, Tak. albo panowie z YouTube'a źle to zrozumieją. W każdym bądź razie, słuchajcie, mówił jeszcze co? Mówił, że popełniał błędy, tak? Czy jak to było? No, że popełnił trochę błędów. Był postacią o burzliwym życiu. Popełnił poważne błędy. Tak, i ale zdolnym również przedsiębiorcą, to pamiętam. osiągnął zamierzone cele. No, czyje cele i przez kogo zamierzone? By jeszcze można było dociekać. No wiesz co, no cele jak gdyby zamierzone, myślę, że swoje cele osiągnął, no bo wiesz, jednak zobacz, Stał tak się życiowo, kimś. no on startował jako jego pierwsza praca, no to co, on te hot dogi sprzedawał, nie? Tak. Potem, A chłopak na potem niby posiłki te w jakieś mafii. studia tam skończył, no ale potem on się już kręcił w to towarzystwo kryminalno-zbójeckie. No i dopiero potem tam otworzył tą restaurację w Petersburgu, tą taką luksusową i tak dalej. Tam mu ten biznes, że tak powiem, złodziejski pomógł z tym, no i się tam zaczął piąć powoli, jeżeli chodzi o dostawy przede wszystkim, najpierw dla samorządu, potem dla rządu, potem właśnie dla Putina i tak dalej. Dosyć ważna postać, która zginęła, no wiadomo w jakich okolicznościach. I na pewno przedwcześnie. Są, słuchaj, najnowsze badania DNA, no i z tych badań podobno wynika, że to oni. Wcześniej było okazanie, czyli byli żołnierze, wskazali, poznali podobno po tatuażach, a Prigorzyna poznali po palcu, bo on miał chyba jakiś ucięty jeden palec, czy coś takiego. Tak. Się śmiali wszyscy, że znaleziono ten palec, którego dawno już nie miał. No możliwe. Nie, ale dzisiaj podali, że zrobili badania genetyczne, znaczy skończyli, bo oni już zaczęli chyba zaraz po katastrofie, natomiast no dzisiaj wyszły jakieś informacje, ja się na tym nie znam na tych badaniach, natomiast no gdzieś tam opublikowali, że to oni. No cóż. Więc jeżeli ktoś myślał, że on jest cały czas w tym Afryce, no to nadal tak będzie myślał, bo pewnie podważy tę wiarygodność tych badań. Znaczy, nie wierzyć rosyjskim wynikom to jest rzecz normalna, Normalne, ale powiedzmy, tak, że w większym stopniu za prawdopodobne można uznać, że to jednak był on razem ze swoją ekipą. Ale pewność to jeszcze trochę potrwa, zanim będzie. Ale jedną rzecz, bo tak jak wszyscy mówią, że to jest on tam w tej peruce, drugim Embraerem uciekł i tak dalej,
No słuchajcie, wszystko fajnie i tam w Afryce siedzi, natomiast z punktu widzenia Kremla to nie ma znaczenia. Jego nie ma. On już się nie pojawi. On nagle tak za 2 miesiące nie powie, halo, tutaj ja jestem tego, nie? Nawet No jeżeli poczekaj, on by wiesz co? przeżył. Nie? Muszę odpowiedzieć, Tak jak gdyby czy- nie ma znaczenia, czy on zginął, czy został wykluczony, bo jak gdyby on został wykluczony Znaczy, z wypadł Rosji, z tak, gry. życia tego. Wypadł z Wypadł gry. z gry. Ale teraz I jego właśnie muszę się organizacja odnieść wypadła, do nie? jednej rzeczy. Tomek Lisiecki napisał: Maćku, ukradłeś mi pomysł z tym Władywostokiem. Jak walną tam za 6 miesięcy, to znaczy, że pomysł jest mój, w sensie Tomka. Jak później, to że mój. Z obu opcji będę się cieszył. No, okej. No cóż, miałem okazję, ja to powiedziałem, nie wiem, gdzie ty to zamieściłeś, ale nie ma sprawy. Tomek, chętnie podzielę się winą, jak z każdą ładną dziewczyną, piszał Stautinger. Cel jest wyższy i ważniejszy. Nie ma sprawy. A dużo tych dziewczyn znasz? Pomidor, Okej, dobrze. ale Przejdźmy jak do organizuję jakieś następnego. konferencje, to zazwyczaj, wiesz, jedna albo druga setka hostes zdarza mi się poznać. Rozumiem. A, jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, czy słyszałeś wypowiedź Baćki, bo też trzeba ją zacytować, myślę, bo to A to jakoś zacytuj, tak u nas zacytuj. chyba... A propos Prigorzyna No, oczywiście. no on mówił, że ostrzegał Prigorzyna, że jest zamach na niego. No. I że te informacje otrzymał wcześniej i Prigorzyn był poinformowany. Ale to by znaczyło, że to jest czynnik inny niż rosyjskie służby. No bo przecież Baćka jako lojalny sługa Kremla nie mógłby ostrzegać o tym, że służby Kremla chcą zrobić takie coś. I to już jest wyrzucenie, że to ktoś z zewnątrz. Nie no, wiesz, ja bym nie wierzył w to, co nasz król ziemniaczany tutaj nam chce sprzedać. Ale swoją drogą on się może czuć troszeczkę teraz tak niepewnie. A i powinien nawet. Bo ma tak, krzyżaków ma na swoim terenie. Nie wiadomo jak Rosjanie tych krzyżaków. A właśnie, jedną rzecz miałem z tobą przedyskutować. Bo co się odbędzie za 2 tygodnie? Na Białorusi też. Około połowy Rozpocznie. września? No. A nie wiem. A kiedy zapad się rozpoczyna? Czy ja sobie coś tutaj pomyliłem? Zaraz ćwiczenia zapad nie sprawdzałem, ale Wydaje mi się właśnie, że teraz są jakoś planowane. zawsze wrzesień. Ja wiem, że na październik. wiosnę. Tak. Zapad 2023, patrz. No ale sobie sprawdzimy. 1 września. Tylko No dni i co? dzielą nas od startu. 1 września. Więc kilka dni, nawet nie 2 tygodnie. Tak, kilka dni. No No ciekawe, i ile co? tego I będą Rosjanie- ćwiczenia Zapad, słuchaj, tutaj na Białorusi, plus ci Wagnerowcy. Ja to bym się trochę bał na jego miejscu. Powiem tak, A może nie tych słusznie. Wagnerowców tam zostało już niewielu. Cały czas jechali dalej. Ale na to wiesz, Afrykę. bardziej chodzi o to, że będzie można na kogoś zgonić, nie? Że tak wiesz, O powiedzą tak, tak, na ale kogoś zgonić. wiesz, zrobią na krzyżaków, nie? Że oni tam pojmali tego Baćkę i Putin chciał interweniować, ale już było za późno. Na przykład. No, planowane na 1 do 9 września. A ile ma w nich uczestniczyć wojsk? Bo to jest ważne. A wiesz co? Nie wiem, to ty powinieneś wiedzieć, bo ja Słuchaj, na taki- zazwyczaj tam brało udział, bo to wtedy Zapad był robiony w sumie na całym terytorium rosyjskim i brało w tym udział, kurde, z 200 000 żołnierzy jak nic. No nie, no pewnie będzie mniej, no co ty? Przecież No nie i wyślą za właśnie, jak 200. i właśnie, jak to teraz No. będzie wyglądało i kogo użyją? Mobików czy jakich jednostek? Bo No większość może tych, wiesz, czynnych tych poborowych, są- no. No, czyli nie będzie sukcesu na ćwiczeniach, nie będzie piersi do orderów. No ale zobacz, patrz, nie odwołali tych ćwiczeń. Nie, one są nadal planowane. Ale w Pytanie ramach jest tego, po co? Ale słuchaj, w ramach tego są w stanie przeprowadzić kilka rzeczy. Na przykład przenieść dodatkowe jednostki w sposób teoretycznie nie zwracający uwagi, bo powinni anonsować to. Tak, na tym Na to polegają tam. pewne umowy międzynarodowe, tak? To jest raz. 2. Nagle mogą zgromadzić na Białorusi bardzo dużą ilość wojsk, która może wymusić istotną zmianę nastawienia Baćki do tej wojny na Ukrainie. I 3. Będą w stanie zgromadzić na Białorusi znowu odpowiednio duże siły do uderzenia, gdyby chcieli spróbować znowu zagrozić Kijowowi.
No tutaj wiesz, no ale może mogą być tak, że na zapadzie, tak jak już ktoś pisze, będą tylko specjalsi plus Wagnerowcy i tam wiesz, bo Putin może pójść za ciosem, tak? No po co mu ten Oczywiście. Baćka jest teraz na szczęście, no, nie? Skoro poradził sobie już, wiesz, ze Stryłkowem, a zobacz, taką fajną, znaczy może fajna to złe słowo, taką mm, w jaki sposób poszczególne osoby zostały ukarane taką pewną gradację. Czyli tak, mamy Kwaczkowa, no, który tam Aresztowany. jeszcze kiedyś robił ten pochód na Moskwę, on tam wyszedł z więzienia bodajże chyba w 2019. E, I też został tak jak Stryłkow oskarżony, natomiast dostał tylko grzywnę. Nie, teraz. Tak. Mamy Stryłkowa, Girkina, który w mojej ocenie on dostał tą kolonię karną i jak gdyby został skazany, dlatego że tam no, ruszył kobietę Putina. To Tak. ja tak myślę, że to był główny powód. Swoją nierozważną wypowiedzią. I mamy jeszcze Nawalnego, którego tam, czyli mamy taką gradację i mamy Prigozina, który zdradził. Nie? Jak gdyby pokazuje tych wszystkim frakcjom, co za co, znaczy co może grozić, nie? Za zdradę czapa, za jakieś tam protesty i tak dalej, jak Nawalny, no tam z 20 lat łagru, nie? Za krytykę, tak jak Strzałkow, no kilka lat. A A, teraz dodaj do tego inne czynniki. Ten Tatarow, czy jak go tam, bomba go zabiła. Duginę bomba zabiła. no Czyli tak, ale wystarczy tu też, jednak że nie się wiemy, kto niektórych zabił, nie, ale tutaj ale wiesz, wystarczy, że się niektórych nie ochrania i nie pilnuje też, A, no nie? tak, tak, no tak. No ich nie ochraniał, no i tak ich do, tak. Więc jest A, tu dużo piszecie, że ciekawostek. Kwaczkow był z GRU, Girkin w SB. O, no, i że jakiś. Nie sądzę, tak. Tutaj ja myślę, że nadal te oba ośrodki są kontrolowane Okej, ale przez, trzeba powiedzieć przez ważną Putina. rzecz. Gratulujemy naszym siatkarkom, dziewczyny A, złomotały właśnie coś się bulldozera. zmieniło, bo tutaj widzę, Niemki, że tam. gratulacje. Gratulacje, pełna duma. No tak. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do następnego punktu. A następnym punktem będzie miejsce drugie. No wracamy do tej ropy, a tak naprawdę mamy dwa punkty, które dotyczą produktów naftowych. I ku zaskoczeniu niektórych specjalistów i ekspertów w Rosji, ale może tylko niektórych, wielkość eksportu rosyjskich produktów naftowych zbliżyła się do najniższego poziomu od 15 miesięcy. I tak podaje Vortexa. Vortexa to jest tak jak Kepler, tak, Argus, firma analityczna. I tutaj podaje za 20 dni sierpnia, okazuje się, że mamy no dosyć mało, tak, bo ta sprzedaż dzienna no to jest 2,24 miliona baryłek. No i gdzie mamy spadki? No mamy Rozwyczajenie. spadki, jeżeli chodzi o benzynę. Tak, produkty gotowe, czyli benzyny. Tak, 43%, tak. Mamy też spadek dosyć poważny, tu coś mi się źle wkleiło, widzę. Muszę poprawić. Mamy, jeżeli chodzi o benzynę ciężką, też dosyć silny spadek. I to jest o tyle ciekawe, bo do tej pory ta benzyna ciężka to był jeden z takich no, ważnych produktów eksportowych rosyjskich. Wiele firm nie chciało rafinować tej benzyny i tak dalej, i tak dalej. Tam sporo nadal brało z Rosji. A tu widzimy spadki, a więc skądś sobie te firmy, że tak powiem, i rafinerie poradziły i kraje. Natomiast widzimy, że gdzie mamy spadki? No przede wszystkim oczywiście Azja, ale również produkty, tak jak do tej pory, te produkty trafiały na Bliski Wschód, no to trafiają w mniejszym stopniu. Ale ja słyszałem No i taką teraz tak, ciekawostkę. i tak by się wydawało, ale ja zawsze twierdzę od jakiegoś czasu, że tak nie jest. To znaczy z jednej strony oficjalne dane rafinerii pokazują, że mamy spadek, natomiast mamy taką dziwną sytuację, bo według danych to rafinerie produkują rekordowe ilości. No i Gdzie teraz to tak, znika? skoro produkują rekordowe ilości, przynajmniej na papierze, no jak to w Rosji, no to się statystyki nie zgadzają często, nie? Natomiast skoro produkują i tego nie eksportują,
No to co się z tym dzieje? No trafia na rynek wewnętrzny. No i tu musielibyśmy przejść do miejsca pierwszego, bo okazuje się, że na rynku wewnętrznym są braki paliw i benzyny. No i jak tą zagadkę można rozwiązać, nie? Czyli nie eksportują, nie trafia to na rynek wewnętrzny, no i co się dzieje z tą benzyną? I z olejem napędowym, bo już teraz olej napędowy również magicznie znika. No to uświadom, bo zaczyna być ciekawie. Trafia to na rynek wewnętrzny, faktycznie, natomiast jest eksportowane w tym szarym eksporcie, który nie jest notowany przez takie firmy jak Vortexa i często jest transportowany w mniejszych ładunkach i często nie przez bezpośrednio rafinerię. Czyli mamy, często nawet to są firmy powiązane z tymi oligarchami, którzy mają te biznesy. I o tym się mówi, już zaczęto mówić, bo wcześniej to była taka tajemnica trochę Poliszynela, bo nikt jak gdyby o tym nie chciał wspominać. Natomiast już w sierpniu pojawił się artykuł i wypowiedź też rządu rosyjskiego, że trzeba walczyć z nielegalnym eksportem produktów poprzez koncesje i sankcje. Tak, na firmy. Ale Czyli ja to właśnie- trochę jest takie śmieszne, bo oni uważają, że to firmy te naftowe, znaczy nałożą na te firmy naftowe, które znają, różnego rodzaju koncesje na obrót. Bo teraz jest trochę tak, że wiesz, możesz kupić i nie masz jakichś takich specjalnych, wiesz, koncesji. Oni chcą wprowadzić różnego rodzaju koncesje, ale od 1 września nic nie robią. I teraz będziemy mieli taką dziwną sytuację, że od 1 września nic się nie zmieni, ale zapowiadają, że coś z tym będą robić. Mamy mieć te limity eksportowe, czyli z jednej strony no, mówią firmom, musicie mniej eksportować. No i firmy mniej eksportują. Oficjalnie mniej. Oficjalnie mniej, nieoficjalnie coś tam idzie. Natomiast no, najwięcej idzie przez firmy, które nie są powiedzmy bezpośrednio związane z tymi rafineriami, tak? Tylko różnego rodzaju właśnie pośrednicy i czasami ci mniejsi biznesmeni rosyjscy, czasami to jest podpięte pod tych większych i tak dalej. Wszyscy, z grubsza wszyscy na tej wojnie i na tym właśnie w ten sposób próbują zarobić. Gdzie te produkty trafiają? Wszędzie. Azja Centralna oczywiście, ale również Białoruś, również Europa, również Turcja. W związku z tym, skoro mają tutaj odbiorców, jest to w miarę opłacalne, no to ten eksport też jak gdyby spada, nie? A jeszcze ich tam cisną. I teraz co rząd zrobił? Rząd powiedział, że trzeba zwiększyć, słuchaj, ilość, bo jest za mało na rynku tym krajowym, to zaraz sobie do tego przejdziemy, no to zwiększymy ilość, zmniejszymy eksport, ten oficjalny, jeszcze bardziej we wrześniu, a zwiększymy ilość przeznaczony na rynek krajowy, żeby nie było braków. Czyli oni jeszcze dosypią tym firmom, które na lewo to, że będą mieli więcej tego surowca do handlu, nie? No brawo. Dobrze, a Bardzo ja jeszcze słuszna dorzucę jedną rzecz. koncepcja. W rozmowie ostatnio z kolegami z Zatoki Perskiej usłyszałem, że znowu jest duża moda na mazut. Mazut to jest inaczej ciężki olej opałowy, często używany również jako paliwo okrętowe. Ale występuje on, i tu mnie popraw, bo może mi się pomylić, albo zapomniałem jednego określenia. Mazut występuje w dwóch takich popularnych odmianach. Straight Run i jeszcze jedna. I teraz taka jest prawda, że jeden z tych olejów, ten mazut, ciężki olej opałowy, jest już tak przetworzony, że z niego więcej nic nie wyciśniesz. Ale są też takie rodzaje, tylko nie pamiętam, który jest który, że można z niego uzyskać. No masz 3 z grubsza. No, Znaczy, ale można z nich uzyskać jeszcze, wyciskając w rafinacji dalej, jeszcze jakieś frakcje, powiedzmy, że 3 do 8% można z tej masy uzyskać jeszcze olejów lub benzyn. I nagle zwiększyło się sprzedaż właśnie tego, jak gdyby niżej przetworzonego, ale A sprzedawanego. jeszcze powiedz, jako dlaczego ten zwykły. no bo akurat faktycznie Rosjanie tutaj są jednym z Potentatem liderów, w tym, tak. jeżeli chodzi i zarówno o tą ciężką benzynę, jak i ciężki olej opałowy, dlatego że chodzi o zawartość siarki, nie? Tak. Oni produkują szczególnie ten high sulfur
z dużą zawartością siarki, ale nie tylko, nie? Bo to tam można I te rodzaje z grubsza mazutu różnią się właśnie tą zawartością siarki. I tu Siarka są i faktycznie inne liderem, oleje. bo z Uralsa dosyć dobre wyniki można uzyskać. Ja pamiętam, że kiedyś takie coś było też załatwiane i to miało iść po to właśnie do odpowiedniej rafinerii, żeby jeszcze te dobre rzeczy z tego wyciągnąć i dopiero na koniec oddać to komuś na bunkrowanie jako napęd na jakiś statek. No Więc w dobra, ten sposób słuchaj. to są fajne ilości. To jest 5-8% więcej na masie, jaka jest sprzedawana. Też można przycwaniaczyć. Ale powiedzmy sobie teraz o punkcie pierwszym, czyli okazuje się, że te problemy, czyli przede wszystkim o tym mówiłem w osobnym live, czyli ten nielegalny handel, co się zaczyna powoli przebijać, ale powoli. Dlaczego? No dlatego, że no, rząd nie chce przyznać, że de facto przymykał na to prawdopodobnie oko. No i jak gdyby nie uznaje problemu. Tam zaczyna właśnie dopiero teraz mówić, ale z grubsza tego problemu jeszcze przynajmniej na razie według nich nie ma. Natomiast no, efekt jest taki, że ceny hurtowe, zarówno w tym momencie benzyny, jak i oleju napędowego są rekordowe. 95 przebiła 72 tysiące rubli za tonę. To było bodajże w piątek 72,5 tysiąca. Co jest takim, no można powiedzieć, że rekordem chyba, no już nawet można powiedzieć, tak, wszechczasów. I tutaj również, jeżeli chodzi o olej napędowy, no również mamy też rekordy, chociaż no tam troszeczkę sytuacja jest nadal lepsza. Natomiast jaki jest tego wynik? No wynik jest taki, że oprócz tego, że te ceny hurtowe są bardzo wysokie, no to mamy, pamiętajcie, w Rosji istnieje coś takiego jak amortyzator paliwowy. I o tym mówiliśmy strasznie dużo, więc jak Ten ktoś dławik tak zwany. dławik, tłumik i tak dalej, czyli dopłata do cen detalicznych na stacji. Czyli mamy taką sytuację, że powiedzmy oni nawet połowę ceny rząd dopłaca, żeby benzyna była na stacji tańsza. No i teraz, jeżeli chodzi o sierpień, ponieważ te ceny hurtowe są tak olbrzymie, no to ten dławik, ten tłumik paliwowy, czyli to, ile rząd będzie musiał dopłacić firmom, będzie rekordowy. A więc dotacja w sierpniu wzrośnie o 46% w porównaniu z zeszłym rokiem. W porównaniu z lipcem. A w przypadku oleju napędowego to nawet chyba 55%. No i tutaj też się mówi, bo tam są takie widełki, że mogą stracić ten dławik. No jeżeli te ceny na przykład będą zbyt wysokie, to wtedy dostaną nawet zero. Więc być może również tutaj jest jakaś kombinacja rządu, żeby pozbawić rafinerii tego amortyzatora, no bo to by było już dla rządu super, nie? Prywatne rafinerie lubią to, a co? Tak, lubią takie zabawy, tak? Potem z jeszcze właśnie rządem. muszą sprzedać po każdej cenie, jakiej zażąda bank centralny, swoje dewizy. Lubią to. No lubią, tak, lubią. Tak, bo to ich też może czekać. Natomiast przez to, że jest ten dławik, to oni nie mogą sobie dowolnych cen narzucać na stacjach, bo wtedy straciliby ten dławik. A ogólnie straciliby dławik, dostaliby urząd antymonopolowy, no bo urząd antymonopolowy twierdzi, że nie ma żadnych powodów do wzrostu cen. Efekt jaki jest? No efekt jest taki, że ceny hurtowe ponad 60% od początku stycznia, a ceny detaliczne o 7% od początku stycznia. Ale Nie spina od się września, to nijak. i oto jest cały też ambaras, bo od września rząd sobie wymyślił, że już nie będzie płacić, znaczy, że zmniejszy dopłatę dla firm paliwowych o połowę. I zmniejszy tą opłatę, natomiast firmy, rafinerie i firmy, które sprzedają, mają zrobić tak, żeby ceny nie wzrosły, czyli żeby tego ruchu nie przerzucić na klientów. A jeżeli przerzucić, to w bardzo takim nieznacznym stopniu. Czyli wyobraźcie sobie, że rząd dopłacał powiedzmy w tym momencie tam, ile tam to kosztowało? 39 tysięcy, no to teraz nie będzie dopłacał do tony 39 tysięcy, tylko będzie dopłacał powiedzmy 19 tysięcy, czyli połowę, a firmy mają utrzymać tą cenę.
Zaraz, To jest- zaraz. Niech ja sobie przypomnę. Ładnych parę lat temu się była może stać? ostra jazda, polegająca na tym, że korzystając z niskiej ceny zakupu ropy, rafinerie białoruskie, Mozyr, dobrze mówię, żyły wspaniale i nawet doszło do ostrych jazd pomiędzy Rosją a Białorusią wtedy w temacie cen paliw. Coś mi się zdaje, że Baćka zacznie odzyskiwać to, co traci na wymianie poprzez stopniowo zamykającą się granicę z Polską, Litwą, Łotwą, Estonią. No, a niedługo A- właśnie czeka, tak? Bo Tak, to już i lada zacznie sobie dzień to, będzie. tak, zacznie sobie to odbijać na tym, że będzie przerabiał tani rosyjski surowiec na benzynę, którą będzie wpuszczał na rosyjski rynek. On tak już Wiesz robi. co, zobaczymy. Ja szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony, że tak naprawdę rząd do końca sierpnia, no co my mamy, 27, nie? Tak. Niedziela, w piątek jest pierwszy. To mają tak naprawdę jeszcze 5 dni, żeby coś zrobić. Tutaj ja nic nie chcę podpowiadać. Eksperci mówią, żeby się wycofać z tego pomysłu obcięcia tego tłumika. I to jest chyba jedyne rozwiązanie tego problemu, natomiast no, rząd tego nie chce zrobić. Bo był taki pomysł, pamiętasz, oni się wycofali w którymś momencie, ale potem wrócili jednak. Bo powiedzieli, że potrzebują kasy, to jest dosyć duża kwota i tak dalej, i tak dalej. Więc najbardziej prawdopodobne jest to, że część przerzucą na klientów, ta benzyna po prostu zdrożeje, no i będą mieli różnego rodzaju problemy z urzędem antymonopolowym, bo rząd będzie ich tam ścigał i tak dalej, i tak dalej. Bo nie wyobrażam sobie, żeby firmy mogły ponieść tak olbrzymi koszt i zmniejszyć swoje marże, no bo to będzie zabójstwo dla nich. No i druga możliwość, a być może jak gdyby będzie kombinacja, czyli że na przykład ceny trochę pójdą w górę, ale tak jeszcze może nie aż tak za bardzo, natomiast zaczną się jeszcze większe braki benzyny, bo już w tym momencie, słuchajcie, mamy ile tych regionów, gdzie zaczyna brakować benzyny, czyli Chyba z 6. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Astrachański, Wołgogradzki, Saratowski, Riazański, Nowosybirski, Kałmycki i Krym. No to jest raz, Czyli dwa, większość trzy, z nich cztery, to jest pięć, europejska. 6, 7. część. Tak, to jest właśnie i to jest ciekawe, że to jest europejska, nie? A Rostów Bo to w tej jest części, blisko i wiesz, w bo ogóle... w tej części europejskiej, bo tam jest ten Spimex, sorry, i z Petersburga ta giełda i oni tam głównie się rozliczają. No zobaczymy. A inna sprawa jest, że wiesz, że w tej części europejskiej oni więcej zużywają, znaczy głównie zużywają, bo tam w tej powiedzmy części azjatyckiej to tam mało ludzi mieszka, mało się też zużywa. No więc będzie bardzo, słuchajcie, ciekawie w przyszłym tygodniu i być może, no nie wiem, czy już pierwszego będą jakieś efekty, no ale powiedzmy następne albo jeszcze następne podsumowanie tygodnia, no może być ciekawe, jeżeli chodzi o te braki benzyny. Jeżeli się nic nie wydarzy, moim zdaniem, no coś powinni zrobić, no ale pytanie co, jeżeli się Ale nie mają wycofają z problem tego. też między innymi z dystrybucją kolejową, tak? Tak, Bo- ale to też mają, bo mają korki na południu i rolnicy skarżyli się, że olej napędowy do nich nie dochodzi, a też mają te korki, bo koleje tam na front wiozą różne tam rzeczy, to też jest tym spowodowane. Oczywiście. No i Przypomnę, braki wagonów też, bo Właśnie, mają za braki mało wagonów. No. Zaśmiecane Wszystko naraz. bocznice załadowane pustymi kontenerami, które przyszły z Chin, Tak, których nie ma które kiedy z drugą wywieźć stronę, tak, do Chin. to też. Jest ciekawie. No jest troszeczkę problemów, no. No ale podobno wszystko mają pod kontrolą. Ale ogólnie jest wesoło, rzekłbym nawet haraszo. Odwiedzajcie więc światowcy ruskie zoo. Parafrazując, kiedyś było takie coś, co się nazywało polskie zoo, taki kabaret, nie? Taki program. Słuchajcie, i to byłoby tyle. A jeszcze mam pytanie, ponieważ dzisiaj się zastanawiałem. Dosyć dużo jest osób. Jakbyś jeszcze krótko opowiedział, jak ty oceniasz na ten moment tą ukraińską ofensywę? No chodzi mi o to wyłamanie, które Ukraińcy zrobili. Bo ono jest bardzo wąskie, słabo oskrzydlone. Rosjanie chcą to właśnie po bokach ściąć.
Jak ty to byś oceniał? Generalnie Bo to jest myślę, to, że na dniach się rozegra. czyli jakby patrzeć na mapę, Robotynę. Robotynę, Jest tak. to klin wbity dosyć mocno, najbardziej ze wszystkich miejsc, w których Ukraińcy atakowali, próbowali przełamać rosyjski front. I jak każdy klin, to nie jest tak, że zwarta kolumna, czworoboki piechoty wjechały, tylko właśnie niestety jest jakiś szpic, są jakieś zagięte boki i patrząc na materiał, jaki przygotował w dniu dzisiejszym na ten temat taki specjalny Martin, no to flanki tego klina to są obsadzone przez lekkie jednostki. No właśnie. Gwardię Narodową i SOT. Natomiast szpic, ten główny walec przebijający linie rosyjskie, to są brygady zmechanizowane. I teraz muszą te ramiona, żeby zanadto nie rozciągnął się ten szpic, obrazowo to ujmując, nadrobić, bo jak głowa za bardzo sama dalej pójdzie, to zawsze można utknąć, jeśli ramiona nie nadążą. I teraz mam obawę, czy te lekkie jednostki będą w stanie mocno rozepchać się właśnie na boki. A dlaczego? Między innymi po to, żeby całe zaopatrzenie mogło iść bezpiecznie środkiem, poza zasięgiem podstawowej broni. I o co tu chodzi z podstawową bronią? Dla piechoty podstawowa broń to jest taka, żeby mogła strzelić na odległość tego, co widzi. To jest zazwyczaj około 2000 metrów, czyli możesz strzelić działkiem z tam BW paruskiego czy z BTR-82. Zmieści się w tym czasie również jakiś tam pepek, karabin, jakiś tam zwłaszcza wielkokalibrowy. Natomiast żeby strzelała artyleria, no to musi mieć dodatkowe informacje, a często, no pamiętajmy, średnia widoczność na terenie Polski jest poniżej 2 kilometrów, bo przesłaniają czy to jakieś wzgórza, nierówności terenu, czy las. Na Ukrainie z kolei tamten układ tych szerokich miedz między polami, często porośniętych krzakami i drzewami, też stanowi naturalne przesłonięcia tego typu. Więc jak ja mówię, że to by musiało być tak, żeby podstawowa broń nie była w stanie na ten transport, logistykę jadącą środkiem oddziaływać, to mówimy, że co najmniej po 2-2,5 kilometra w prawo i w lewo powinno być odległości między tym pasem, którym jakby droga zaopatrzenia wiedzie. Więc jest to pewne wyzwanie, żeby oni to mogli zrobić. Szerokość tego pasa natarcia wynosiła kilka kilometrów i z 10 brygad, jakie są takim zgrupowaniem zadaniowym do tego wszystkiego, tak naprawdę walczy na czele z 6, może 8 batalionów, kilka właśnie po bokach tego klina. I nie wszystko i nie wszyscy naraz. Część oczywiście czeka w drugim rzucie, żeby ewentualnie rozwinąć powodzenie, gdyby przebili tą główną linię, do której doszli, na której toczą się walki. I jeżeli to by się udało, a wygląda na to, że Ukraińcy naprawdę postawili w tej chwili bardzo dużo na to, żeby to się udało, jeżeli jeszcze użyją lotnictwa więcej, a ostatnio stracili 2 samoloty Su-25, więc używali lotnictwa do wsparcia na pewno, to będzie to ostatnie przed Rasputicą, co mogą uzyskać, aby zbliżyć się na tyle do Tokmaku, by właśnie już artylerią rakietową paraliżować cały ten lądowy pas wiodący od Rostowa do Krymu. I wtedy operacyjnie osiągną coś, co można nazwać dużą częścią potrzebnego im sukcesu. No tak, tylko ja mam jedną taką uwagę, bo tu wszyscy jak gdyby mówią o tej teraz Rasputycy. Ja sprawdzałem prognozy te pogody i słuchaj, no wrzesień zapowiada się bardzo słoneczny i bardzo dobry, jeżeli chodzi o Zaporoże, że nadal będzie w miarę Cały sucho. wrzesień? Tak, no do początku października. Może się to zmienić, no jak to z pogodą, nie? No wiesz, nagle tam się nie? Jakiś front może przyjść. Natomiast no jak sprawdzałem, no to tak wyglądało. No i może się okazać, że tego czasu jest wbrew pozorom jeszcze dosyć dużo. Nie? Że to już będzie to jeszcze taki miesiąc bity, nie? Patrząc Bo na wiesz, to, jak Rosjanie teraz szachują intensywnie szafują raczej swoimi odwodami, czyli tak, pierwsza armia pancerna gwardii jest poangażowana w takim stopniu, że jej przerzucenie nie było możliwe. Rosjanie wyjęli tą 76. Dywizję Powietrzno-Desantową, która
ile? Około 4 tygodnie, 4-3 tygodnie temu Mhm. rozpoczęła takie ostre działania ofensywne w rejonie na zachód od Kreminnej i nie przebiła się, chociaż nieźle im szło. Zostali No, osadzeni w miejscu. przesunęli teraz ich, nie? Tak, ponieśli straty, wycofali ich i nagle oni wylądowali w chwili obecnej, lądują w tej chwili na Zaporożu. To świadczy o tym, że Rosjanie mają problem krótkiej kołdry, dobrych jednostek. Jeszcze ta 7. dywizja górsko-szturmowa, tak to nazwijmy, rosyjska, WDW i gwardii, jest do użycia i też będzie wchodziła. I ona też miała być z tyłu takim elementem na wszelki wypadek, więc już teraz dużych, liczących się związków taktycznych Rosjanie w tej chwili nie mają, żeby móc użyć. Co oznacza, że bardzo prawdopodobne, że użyją tych mobików i jednostek formowanych i szkolonych w rejonie Białgorodu i Kurska. Jeśli one trafią na front, świeże nieostrzelane jednostki i trafią, namierzą ich Ukraińcy, może się okazać, że przypuszczą szturm w innym miejscu, bo przecież nikt nie rzuci tych mobików właśnie w to miejsce, gdzie się toczą najgorsze walki z najbardziej doświadczonymi żołnierzami ukraińskimi, tylko rzucą ich na drugorzędny kierunek, a stamtąd wyjmą dobrą jednostkę, żeby skierować. Więc to też daje pewne możliwości Ukraińcom. Dobrze, tutaj już mnie mówią, żeby kończyć, bo zrobił się live wojskowy. Paweł kapitana odpalił. Ale myślę, że to dosyć ciekawe, bo słuchajcie, ja mam podobne spostrzeżenie jak Maciek. Też boję się tego flankowania, widząc, no, że tam jest pewna słabość. Zobaczymy. Wydaje się, że teraz tak naprawdę jest ta jedna z kluczowych faz tej ofensywy. No bo wszyscy, że tak powiem, te swoje odwody zaczynają wyciągać. Rosjanie rzucają swoje odwody, Ukraińcy rzucają swoje odwody. No jest takie, sprawdzam trochę. Zobaczymy, kto to mądrzej rozegra, bo No, jest jeszcze pytanie o to, Tutaj o trudno sytuację stwierdzić. na polskiej kolei. a to dopiero będzie jak 1000 będzie łapek pod tym, bo już jest ponad po 10, a więc jeżeli będzie 1000 lajków, to wtedy powiemy o tej kolei. A ile brakuje? Będzie to nie będziemy. Słucham? A ile brakuje u ciebie? Bo u mnie jest ponad 500. No u mnie, żeby było, tak? No już zaraz będzie, wiesz, bo u mnie brakuje tylko 22. Widzę, że wszyscy się tutaj już drodzy, 5, a więc już jak to się mówi, możesz powoli up to zacząć mówić. 1000. Dobrze. Moi drodzy, co ja o tym Krótko, sądzę, napisałem proszę. o tym na Twitterze. Nadmierna kumulacja zdarzeń. Mówiłem o tym z Marcinem Samselem. Po prostu skok statystyk o kilka tysięcy procent w ciągu 5-7 dni, jeśli chodzi o ilość wypadków i zdarzeń nadzwyczajnych na kolei. Nieważne, że coś tam było otarcie się o koparkę, coś tam było, że wjechał bus pod nadjeżdżający pociąg, tudzież źle działające światła, systemy zarządzania kolejami i tym podobne. Potem jeszcze to puszczanie na systemie radiostop czegoś, co zajmuje częstotliwość i to powiedziałbym, że chyba zainspirował kogoś film 1920, na którym polscy kryptolodzy, którzy już wtedy sobie dzielnie poczynali i udowadniali, że znają się na matematyce, czytali Pismo Święte, blokując częstotliwości Armii Czerwonej i Tuchaczewski przez to nie miał łączności ze swoimi wojskami. I dosłownie kilka dni, kilkanaście, Dzisiaj wykład z historii dostaniecie. po emisji filmu tego właśnie taki numer odwalono na naszych kolejach z systemem radiostop. A było to możliwe tylko dzięki temu, że przez lata zapowiadany i procedowany przetarg na system GSM-R, czyli to, żebyście też mieli my jako pasażerowie dobry sygnał GSM w pociągach, ale przede wszystkim chodziło tu o zabezpieczenie bezpiecznej kodowanej łączności na potrzeby systemu kolejowego. Nie zostało to zrobione. Tak samo jak nie mamy takiego dobrego kodowanego systemu bezpieczeństwa, bezpiecznej łączności na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Mówię o systemie Tetra. Było to ciągle traktowane po macoszemu i właśnie dzięki temu lenistwu i niedopilnowaniu kwestii kodowania, stało się to możliwe i sparaliżowano, nie wiem, ruch 20 pociągów jednego dnia,
potem iluś tam nastu pociągów kolejnego dnia, czyli w bardzo tani sposób udaje się wpływać komuś na bezpieczeństwo naszego bardzo ważnego transportu kolejowego, co się przekłada nie tylko na ruch pasażerski, ale również towarowy. A ruchem towarowym idzie co? Gro wsparcia od krajów Zachodu dla Ukrainy. Więc przypadków nie ma, są znaki i niestety zapowiadaliśmy kiedyś, że możemy się spodziewać prób takiego działania i właśnie w chwili obecnej mamy z tym do czynienia i nasze służby muszą w tempie olimpijskim wziąć się za nadrobienie braków w zakresie ochrony pewnych rzeczy, co powinni zrobić już od pierwszego dnia tej wojny na Ukrainie, ale nie zauważyliśmy, by im się to udało. Myśmy o tym wspominali, przestrzegaliśmy, my, ludzie zajmujący się bezpieczeństwem, i w końcu się zdarzyło. Nie jest to panika jakaś totalna, ale to jest bardzo mocna pomarańczowa kartka. Obyśmy nie doszli do czerwonej. No dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy tutaj i osoba, która zadawała pytanie, powinna się czuć mocno usatysfakcjonowana. A Tomek Lisiecki tutaj jeszcze wrzuca my jedną rzecz. Kawaleria już chyba nadciąga do Robotynego, czyli przypuszczam, że jedna z brygad pancernych, niech pomyślę, która właśnie się tam zbliża. Jeżeli wejdzie na mocno, i to bardziej bym powiedział nie na czubek, tylko odpowiednio na skrzydło tej formacji, obojętnie, które będzie bardziej podatne, czy to bliżej werbowego, czy to po drugiej stronie, zrobi robotę. Trzymam kciuki. Okay. No dobrze, ja chciałem się już pożegnać z Tobą oraz z widzami, podziękować za wspaniały wieczór. Dokładnie, bo chyba ze 3000, prawie 3000 nas prawie było 3000, 2000 było chyba najwięcej, 2800 chyba 50. Więc Dziękuję drodzy widzowie, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania przede wszystkim, nam to jest potrzebne mocno, do komentarzy i lajkowania. i również jeżeli ktoś ma taką ochotę i chęć do wspierania i zarówno na Patronite Maćka Lisowskiego, jak i Patronite moim, jak i również wspierania na YouTubie. I moi My drodzy, ze swej pamiętajcie, strony dziękujemy. dziękujemy. Wysyp życzymy. troli powoduje, że musimy mocniej pracować, więc jeśli wy macie na to jakiś taki pogląd, jesteście w stanie pokazać trollom, że w Polsce to Polacy są gospodarzami, a nie oni, to dajcie temu wyraz w jakikolwiek sposób, jaki tutaj opisaliśmy, bo naprawdę warto. Miłej nocy. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Cześć.